Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj pokażę wam, jakie ukryte drogi wprowadziło SC Software na najnowszych terenach, które wprowadziło wersję 1.50, czyli na Nowej Szwajcarii i na nowszych terenach Niemiec, bo trochę ich jest, a niektóre naprawdę warto odwiedzić, tudzież warto po prostu je odkryć, bo są bardzo ciekawe. Na początku zacznę od Szwajcarii. I tutaj warto wybrać się do miasta Brno, w którym znajdziemy bardzo długą nitkę, a do tego bardzo ładnie wyglądającą, za sprawą której możemy dojechać do Starego Miasta, a tam i również odkryć kolejny przerywnik filmowy. Odkrywanie można rozpocząć albo od pobliskiej agencji, bądź też od okolicy warsztatu i garażu. Ja właśnie od tego miejsca zacząłem swoją podróż i z tej okolicy kierujemy się do firmy RT Log, tylko zamiast skręcając w lewo, jedziemy na wprost do skrzyżowania i już w tym miejscu zaczynamy odkrywanie ukrytej drogi. W dalszej części ten obszar będzie prezentował się w ten sposób, w jaki widzicie. Skręcając w ten obszar, tutaj trzeba przygotować się na pewnego rodzaju wyzwanie, jeśli chcemy w pełni odkryć te wszystkie ukryte tutaj drogi, ponieważ jest to dosyć ciasny obszar, także jest pewnego rodzaju wyzwaniem, zwłaszcza jeśli jedziemy na przykład jeszcze z naczepą. Do tego, jak możecie zauważyć, będzie trzeba tutaj parę razy przejechać w niektórych miejscach tak dookoła, tak drugi raz, żeby to wszystko w pełni odkryć, ale myślę, że warto. Po odkryciu tego wszystkiego kierujemy się teraz w drugą stronę, zjeżdżamy tak jakby z górki, i kierujemy się w sumie do tego przerywniku filmowego, ale zanim do niego dojedziemy, jak możecie zobaczyć, dojeżdżamy do czegoś ala rynku, czy po prostu już właściwego Starego Miasta, które prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie, choć przydałoby się co nieco więcej osób w tamtej części, bo nie jest aż tak tłoczno. W tym miejscu, jak widzicie, znajduje się przerywnik filmowy, a po jego uruchomieniu możemy sobie zobaczyć to Stare Miasto i całe okolice z różnych ujęć, tak żebyśmy mogli się temu wszystkiemu dokładnie przyjrzeć. Co by nie mówić, bardzo ładnie prezentuje się cała okolica, także szczególnie warto odkryć ten obszar.
Po obejrzeniu całości możemy kierować się w dalszą podróż i odkryć dalsze części tej ukrytej drogi. A nitka po pełnym przejechaniu będzie prezentowała się w ten oto sposób. Kolejną ukrytą drogę znajdziemy w okolicach drogi 13, również na Szwajcarii. Odkrywanie tutaj polecam rozpocząć od pobliskiej Wagi i w momencie, kiedy znajdziemy się w tym oto miejscu, jedziemy po prostu na wprost, a po chwili zaczniemy odkrywać nową drogę. Następnie skręcamy w lewo, no i kierujemy się w okolice bardzo ładnych terenów. Sami zobaczycie, o co mi chodzi. Jeśli chcecie sobie popatrzeć na ten cały wąwóz z lepszych ujęć, warto zjechać na pobocze i użyć tego pobliskiego przerywniku filmowego, żeby zobaczyć, jak prezentuje się wąwóz w Jamala. Po obejrzeniu tych ładnych widoczków powracamy na naszą trasę i odkrywamy dalszą część tej ukrytej drogi.
a po przejechaniu całości ten obszar będzie prezentował się w ten oto sposób. Za Szwajcarii to tyle, czas na tereny Niemiec. A dla przypomnienia powiem, że w wersji 1.50 przebudowano Kolonię, Dortmund, Duisburg i Düsseldorf, jednak ukryte drogi znajdziemy konkretnie w Kolonii, Düsseldorfie i w Dortmundzie. Na początku zacznę od południowych terenów, więc od Kolonii. I tutaj na początku warto wybrać się w okolice firmy ITCC. W momencie, kiedy będziemy dojeżdżać do tej firmy, nie skręcamy na nią, tylko jedziemy na wprost. A po chwili zaczniemy odkrywać ukrytą drogę. I tak przez pewien kawałek będziemy poruszać się wzdłuż brzegu Renu. Jednak wydaje mi się, że najciekawsze jest na samym końcu, zwłaszcza jeśli jedziecie w ten sam sposób co ja, to na samym końcu jest bardzo ciekawa niespodzianka. Otóż czeka na nas obracany most. I jak widzicie, w moim przypadku akurat musiałem chwilę poczekać, aż statek sobie przepłynie, także trochę czasu to zajęło. No ale kiedy on już sobie przepłynie, zaczyna działać animacja tego mostu, szlabany nam się podniosą, a my możemy normalnie przez niego przejechać. Tą trasę można odkryć też w drugą stronę i wtedy na początku będziecie mieli do czynienia z tym mostem. Natomiast pełna linia po odkryciu będzie prezentowała się w ten sposób. Drugą ukrytą drogę w Kolonii znajdziemy w okolicach firmy Sam Builders. I tutaj podróż również można zacząć od okolic firmy ITCC, tylko zamiast kręcać w prawą stronę na tą firmę, skręcamy w tym przypadku w lewo i jedziemy cały czas prosto. Również kiedy będziemy dojeżdżać do firmy Sam Builders, nie skręcamy na nią, tylko również jedziemy na wprost, żeby odkryć właśnie kolejną ukrytą drogę, która może nie jest aż tak ciekawa jak ta pierwsza, ale może być przydatnym skrótem podczas naszej całej kampanii, kiedy będziemy odwiedzać miasto Kolonia. Natomiast po odkryciu tej drugiej ukrytej drogi, tak będzie prezentować się okolica Kolonii. Teraz lecimy na północ miasta Duisburg i również w okolice firmy ITCC. Tylko zamiast kierując się tą właściwą drogą, kierujemy się dokładnie do tego oto punktu. I kiedy będziemy się zbliżać do tego obszaru, zamiast jechać właściwą drogą, można tutaj skręcić w lewo, ignorując oczywiście zakaz, no i odkrywamy kolejny ukryty obszar. Dojeżdżam do szlabanu, który nam się od razu otworzy, a my odkrywamy tak jakby zaplecze tej całej firmy i tego całego obiektu po prostu. Używając tej drogi również dojedziemy do właściwego punktu, skąd możemy zabrać ładunki z firmy ITCC. A tak będzie prezentowała się droga po jej odkryciu. Teraz zmierzamy do Dortmundu, gdzie czekają nas ostatnio ukryte drogi i tym razem kierujemy się do firmy LKW. Kiedy będziemy się zbliżać do tego obszaru, nie jedziemy wprost na firmę, tylko skręcamy w prawą stronę i tutaj odkrywamy kolejną ukrytą drogę. Kierujemy się po znakach, więc praktycznie jedziemy cały czas na wprost. I po prostu odkrywamy obszar dookoła tej firmy, także nie będzie to jakaś istotna i ciekawa droga, ale
zawsze możemy sobie przynajmniej popatrzeć, jak wygląda obszar tego prefabu za kulisami. A tak prezentuje się pełna droga. Ostatnia ukryta droga również w Dortmundzie znajduje się, a jakby, w okolicach firmy ITCC. Kiedy dojeżdżamy do tej firmy, wjeżdżamy na jej obszar, no i w tym miejscu skręcamy w lewo. Kierujemy się tak jakby na tyły, omijamy ten obszar, a właściwie przez niego tutaj przejeżdżamy, a po chwili odkrywamy kolejną ukrytą drogę. Tutaj też większych, ciekawszych obszarów nie znajdziemy, a na pewno nie takich jak chociażby na Szwajcarii, ale zawsze to jakaś alternatywna nitka, może komuś się do czegoś kiedyś przyda. A po pełnym jej przejechaniu ten obszar będzie prezentował się w ten oto sposób. No i to wszystkie ukryte drogi, jakie pojawiły się na tych nowszych obszarach, czyli Szwajcarii i przy tych 4 niemieckich miastach, a właściwie to mamy 2 ukryte drogi w Dortmundzie, 2 ukryte drogi w Kolonii, 1 w Duisburgu, no i 2 w Szwajcarii, konkretnie 1 w mieście Brno, a drugą na drodze 13 w okolicach Wagi. Także tak to się prezentuje na tych nowszych obszarach. Dajcie znać, czy ktoś z Was bawił się w odkrywanie takich dróg, zanim obejrzał ten materiał, czy znalazł wszystkie lub czy jakąkolwiek znalazł. Możecie pochwalić się swoimi poszukiwaniami w komentarzach. Natomiast jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda i na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.